historii francuskiej motoryzacji odnajdziemy całkiem sporo nietuzinkowych aut. Wystarczy wspomnieć choćby Renault wraz z modelem Avantime, czy też najnowszym tylnonapędowym Twingo. Pominięty nie może zostać również Citroën, szczególnie w wypadku aut spod znaku DS. Jednak to, co widzicie obok mnie, jest kompletnie wystrzałowe. Citroën C4 Cactus, bo o nim mowa, zadebiutował 2 lata temu. Jego oryginalny wygląd został ukoronowany m.in. prestiżową nagrodą World Design of the Year w roku 2015. Jednak już na samym początku spieszę Wam z wyjaśnieniami. Człon C4 w nazwie może nieco zmylić, bo auto produkowane jest na płycie podłogowej C3. Mimo tego małego oszustwa, miejsca na tylnej kanapie jest nieco więcej niż u typowych przedstawicieli segmentu B. Zabawna jest za to dysproporcja wysokości pomiędzy siedziskami z przodu, a fotelami tylnymi. Określenie tylnej części kabiny pasażerskiej mianem foteli jest chyba pewnym nadużyciem. Bardziej pasowałoby określenie ławka, gdyż Francuzi nie wyprofilowali praktycznie wcale skrajnych miejsc. No dobrze, ale zanim zajmiemy się kolejnymi funkcjonalnymi aspektami, wróćmy do stylistyki. Najbardziej charakterystyczną cechą Cactusa są wypełnione powietrzem panele nazwane przez producenta airbumps. Tylko spójrzcie. I nic. Dobre zabezpieczenie przed wandalami. Mam tu na myśli nie tylko wandali posługujących się siłą fizyczną, ale też tak zwanych wandali parkingowych, czyhających z drzwiami swoich pojazdów pod centrami handlowymi. Poza tym w tym projekcie Francuzi uwolnili swoją fantazję. Masywny przód z wąskimi światłami do jazdy dziennej i ilość czarnych elementów sprawiają, że Citroën wygląda jak przybysz z innej, motoryzacyjnej planety. W przypadku testowego auta jego wyjątkowość podkreśla nie do końca męski kolor, dlatego jeśli jesteście mężczyzną i chcecie jeździć Cactusem, zdecydujcie się może na inny. Potwierdzają to spojrzenia, które zbierałem przez ostatni tydzień, szczególnie gdy pojechałem nim z 4 kolegów na go-karty. Wnętrze również nie należy do tych konserwatywnych. Minimalistyczny design z punktem centralnym w postaci ekranu dotykowego w swej oryginalności dorównuje projektowi nadwozia. Podoba mi się oszczędność w zasiewaniu deski rozdzielczej przyciskami, choć pomysł sterowania klimatyzacją za pomocą niezbyt szybkiego systemu multimedialnego nie jest najbardziej fortunny. Jakość wykonania jest przyzwoita, dobre wrażenie robi miękki element przechodzący przez całą deskę rozdzielczą, który notabene przypomina fakturą ten z Peugeota 208. Niestety większość otaczających go plastików jest bardzo twarda. Wpływ na plastiki mieli zapewne księgowi, ale i kreatywni projektanci mają dla nas niespodziankę. Jaką? Podpowiem, że tutaj nie znajdziemy poduszki powietrznej. Jest ona za to w podsufitce, dzięki czemu możemy korzystać z ogromnego schowka. Bagażnik pozytywnie zaskakuje wymiarami, a negatywnie wysokim progiem załadunku. Do dyspozycji 358 litrów. Pewnym problemem może być też niedzielona tylna kanapa. Kolejnym dość specyficznym elementem samochodu jest otwieranie tylnych szyb, a raczej ich uchylanie. Jednak dzięki tym kompromisom Cactus ma bezsporną zaletę, która przekłada się na odczucia z jazdy – niską masę. Ten kosmiczny przybysz w zależności od wersji waży około tony, co jest wynikiem niewiarygodnie dobrym jak na nowy, spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa pojazd. Zza kierownicy naprawdę możemy to poczuć. 3-cylindrowy silnik 1.2 PureTech radzi sobie z nadwoziem idealnie i zapewnia odpowiednie przyspieszenie i elastyczność do sprawnego poruszania się po mieście. Moc wynosi 110 koni. Krótko mówiąc, jest to ta sama jednostka, którą mieliśmy przyjemność sprawdzać w Peugeotie 208. Wrażenia są bardzo podobne. Moim zdaniem to jeden z najlepszych silników ery downsizingu. Tak skonfigurowanym Cactusem do setki rozpędzimy się w 9,3 sekundy, a maksymalnie pojedziemy 188 km/h. Zawieszenie zestrojone jest pod komfort. Rozwiązanie odpowiednie do miasta, szczególnie w połączeniu z miękkimi, wręcz babcinnymi fotelami, natomiast przy szybszym wejściu w zakręt nadwozie lubi zanurkować, ale ten wóz do tego po prostu się nie nadaje. Ok, pomówmy teraz o kilku problemach. Po pierwsze, skrzynia biegów. O ile długi skok i brak jakiejkolwiek precyzji są jeszcze zrozumiałe, o tyle luzy w momencie nawet kiedy bieg jest zapięty już mniej. Nie rozumiem też braku obrotomierza, który idealnie pasowałby do tego cyfrowego wyświetlacza.
Problematyczne jest również zajęcie odpowiedniej pozycji, gdyż kierownica regulowana jest tylko w płaszczyźnie góra-dół i nawet w najniższym jej ustawieniu sprawia wrażenie, że jest za wysoko. Wpływ na to może mieć jej kształt, który nie sprzyja odpowiedniemu trzymaniu za 15/3. Po kilkugodzinnej przejażdżce w trasie we znaki da nam się też długość siedziska fotela. Rynkowymi rywalami Cactusa są siostrzany Peugeot 2008, ponadto Renault Captur czy Nissan Juke i pod względem oryginalności dorównać może mu tylko ten ostatni. Ceny Francuza zaczynają się od 49 900 zł za podstawową odmianę z silnikiem 1.2 o mocy 82 koni. Kończą zaś na pułapie blisko 75 000 zł za wersję ze 100-konnym dieslem. Nasz egzemplarz w odmianie More Life z gadżetami takimi jak kamera cofania kosztować będzie około 65 000 zł. Citroen C4 Cactus to wesoły samochód, który idealnie wstrzeliwuje się w panującą modę na crossovery. Ma swoje wady, kompromisy, ale jeśli lubicie jego stylistykę, polubicie też całą resztę. Jeśli spodobał Wam się film, to dajcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał i sprawdźcie też pozostałe testy. Koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę, gdzie znajdziecie dane techniczne i galerię zdjęć.